Cześć, witają Was Piotr Dąbrowski, Janusz Dąbrowski, gospodarze Barw Zdrowia, kanału poświęconego szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej. Profilaktyce, ponieważ zdrowie, sprawność i wysoką odporność każdy z nas powinien utrzymywać w sposób ciągły i tylko w nielicznych przypadkach powinien korzystać z medycyny. Jednak, aby dzisiaj dbać o zdrowie, trzeba wiedzieć jak, a zacząć należy od zmiany swojej świadomości. Ten z kolei można zmienić posiadając odpowiednią wiedzę. Dlatego dziś dajemy Wam nasz czas, naszą energię, wiedzę i doświadczenie. Jeśli audycja Wam się spodoba, prosimy o polajkowanie, o subskrypcję kanału. Mile widziane będą również Wasze komentarze, także czekamy na dyskusję pod spodem, a także oczywiście udostępnienia. W ten sposób przekażecie w świat informacje, które dla kogoś mogą okazać się ważne, za co oczywiście z góry dziękujemy. Zapraszamy także do naszego sklepu internetowego na stronie www.januszdabrowski.pl. Możecie tam zamówić interesujące Was książki autorstwa mojego taty. No ale o czym dzisiaj? Porozmawiamy wstępnie, jak skutecznie wzmacniać naturalną odporność, aby zapobiegać chorobom. No, układy odpornościowe wielu z nas nie funkcjonują jak potrzeba i dlatego ludzie łatwo łapią różne infekcje, a przychodnie obecnie pękają w szwach. Tato, przybliż proszę w takim razie troszeczkę ten temat. Dobrze, a więc znowu zaczynamy rozmowę. Witam Was wszystkich serdecznie, jak zwykle, życząc bardzo dobrego dnia, optymizmu, uśmiechu, radochy w sercu, w sercach. I w takim razie przechodzimy do tematu. Posłuchajcie, najpierw odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie. Przed czym system immunologiczny, czyli odpornościowy, ma nas, Ciebie, Twoje dziecko chronić? Otóż system immunologiczny, jeszcze raz powtarzam, czyli odpornościowy, chroni nas przed szkodliwym wpływem niestety niszczonego systematycznie środowiska, czyli zanieczyszczonym powietrzem, a więc mamy tutaj do czynienia ze smogiem. No, Kraków jest takim przykładem świetnym, ewentualnie Piotrek, Ania, czyli moja córka, mieszkali kiedyś w Krakowie, co dużo na ten temat mogą powiedzieć. Dalej, chroni nas przed wodą, która wbrew opiniom zakładów oczyszczania jest dzisiaj roztworem chemicznym. Nie jest to czysta woda. Zresztą na temat wody dużo audycji przecież mamy na naszym kanale. Dalej, przed produktami mamy produkty do jedzenia zawierające całą plejadę toksyn w postaci spulchniaczy, polepszaczy, barwników, konserwantów, a także pestycydów. Trzeba wiedzieć, że na przykład w sezonie, o ile się nie mylę, ale tu mam wiedzę od sadowników, jabłka na przykład są opryskiwane nawet kilkadziesiąt razy w sezonie jednym tylko. Dalej, chroni nas układ odpornościowy przed promieniowaniem kosmicznym, przed którym coraz słabiej chroni nas atmosfera, przed środkami chemii gospodarczej i wieloma innymi destruktorami. Więc dzisiaj sprawa, słuchajcie, jest na tyle skomplikowana, że naturalny system obrony, czyli układ immunologiczny, odpornościowy, nie wytrzymuje już ogromnych, wzrastających ciągle obciążeń. I niektórzy mówią, dietetycy i tak dalej, że wystarczy tylko się zdrowo odżywiać. A pytanie, co to znaczy? Jeszcze raz powtarzam, że jesteśmy na takim etapie naszego rozwoju, jeżeli to można nazwać rozwojem, że coraz bardziej wzrastają ogromne obciążenia naszych organizmów. Niestety, taka jest prawda. No tak, no zdrowe odżywianie i w ogóle zdrowe życie to są bardzo szerokie i obszerne tematy, dlatego ludzie cały czas mają z tym problem, tak? Ale w takim razie jak w ogóle możemy się chronić przed chorobami i co, kiedy możemy zrobić w tym kierunku? Tak, słuchajcie, tu są jakby dwie takie opcje. Pierwsza opcja, znaczy generalnie to jest taka filozofia życiowa. Jak jesteśmy zdrowi, to nam się wydaje, że to jest stan na zawsze. I nie zdajemy z tego sprawy, że te destruktory, o których ja mówiłem, ciągle na nas oddziaływują. A więc nagle zaczyna się jakieś niedomaganie, jakieś może przeziębienie, infekcja, czujemy się źle i co wówczas? No więc po prostu zachorowaliśmy. Co robimy? Oczywiście idziemy do lekarza, do przychodni, trzeba jak najszybciej podjąć stosowne, skuteczne, bezpieczne działania.
Natomiast drugą stroną są już działania profilaktyczne, czyli zapobiegające chorobom, uodporniające organizm, czyli działające w taki sposób, żeby wzrosła moc układu odpornościowego. Dobrze, zaczynamy od tej sytuacji, kiedy zachorujemy, czyli jesteśmy przeziębieni, mamy katar, gorączkę, kaszlemy i tak dalej. A więc, tak jak powiedziałem, idziemy do przychodni, do lekarza, oczekujemy pomocy medycznej i tu pojawia się pierwszy problem. Z jakiego typu infekcją mamy do czynienia? Bo jeżeli mamy do czynienia z infekcją bakteryjną, to zrozumiałe, że lekarz wypisze nam po prostu antybiotyki, więc będzie antybiotykoterapia. Ale jeżeli to będzie infekcja wirusowa, a z taką mamy obecnie do czynienia, to co w takim razie? Przecież grypa i przeziębienia, wszelkie przeziębienia, czyli infekcje układu górnych dróg oddechowych, to są przede wszystkim wirusówki tak zwane. Grypa jest wywoływana przez jeden z wirusów, grupy ortomyxowirusów, natomiast przeziębienia są wywołane ponad aż 200 rodzajów wirusów i skłonnych do bardzo szybkich mutacji. Więc teraz jest sprawa też taka, jak zadziałać, tak prawdę mówiąc. I antybiotykami wirusów się nie zwalczy kompletnie, dlatego że ich się nie stosuje w leczeniu infekcji wirusowych. I tu jest właśnie problem. No okej, no to jest, wiesz, to jest jedna ścieżka postępowania, czyli porady lekarskie. Natomiast druga, no to poszukiwanie preparatów witaminowych, mineralnych, mających podnosić odporność, tak? Mhm. Tyle, że często mamy problem z powodu nadmiaru informacji i braku przekonania, które źródło wiedzy tak naprawdę jest rzetelne. Tak Więc jest. tak naprawdę no nie wiemy zwykle w jakiej postaci, w jakich ilościach brać, stosować te tak zwane prozdrowotne produkty, które zawierają substancje mające zwiększać odporność. Jasne. Tutaj trzeba znowu, posłuchajcie, no, te nasze audycje, one na dzisiaj nie przedstawiają konkretów, ale o tym jeszcze będę mówił. Dlaczego? Dlatego, że jak jeszcze my mamy osobiste programy prozdrowotne, wzmacniające między innymi odporność, ale jak ktoś się do nas zgłasza na przykład i mówi, proszę pana, to co brać, ile to kosztuje, jakie dawkowanie i tak dalej. No nie, najpierw trzeba po prostu konkretnie porozmawiać. Jeżeli idziesz człowieku do lekarza, to z lekarzem też rozmawiasz. On cię opukuje, ostukuje, no bada, stawia diagnozy i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej tak powinno być. I tutaj możemy mieć, tak, wiele osób poszukuje jakichś preparatów witaminowych, czegoś, co wzmocni organizm. I teraz tak, mamy syntetyki i mamy środki naturalne. I trzeba zrozumieć, że tylko specjalne połączenia indywidualnych substancji, jakie stworzyła natura, ma wysoce skuteczne działanie uzdrawiające. Jest przyjazne dla organizmu, jest kompatybilne z organizmem. I nie jest tak obcy jak syntetyk z jedną na przykład wyekstrahowaną tylko substancją. Oprócz tego substancje czynne zawarte w roślinach są bardziej skuteczne niż typowe medykamenty czy suplementy na przykład chemiczne. Dlaczego? Dlatego, że ludzki ustrój przez tysiące lat przystosował się do ich wchłaniania, przyswajania niż środki syntetyczne. A więc to było po prostu przystosowanie z pokolenia na pokolenie, więc organizm ludzki jest przystosowany do łącznego wykorzystywania składników pokarmowych czy quasi-pokarmowych, wzmacniających, a nie tylko na przykład pojedynczych witamin, które w przyrodzie zawsze występują w obecności tłuszczów, białek i innych po prostu składników, wielu polifenoli itd., itd. Podobnie jest z minerałami, które organizm powinien przyjmować w postaci naturalnych, wieloskładnikowych elementów, kompleksów i łatwo przyswajalnych przez organizm. A więc między innymi minerały razem z witaminami, z kwasami tłuszczowymi i tak zwanymi naturalnymi substancjami nieodżywczymi. Co to jest? No to jest na przykład właśnie błonnik, to są polifenole i tak dalej, i tak dalej. No tak, no więc wiadomym jest, że wielu ludzi poszukuje tych alternatywnych rozwiązań. W internecie wręcz trwa systematyczna wymiana doświadczeń, sięganie do jakichś metod, które stosowały jeszcze nasze babcie. Tyle, że no tutaj trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, no one i ich dzieci funkcjonowały w troszeczkę innym środowisku, bo Tak. no diametralnie różniło się od tego, które mamy obecnie.
No i oznacza to, że no nie wszystkie środki z ich arsenału będą tak skuteczne jak kiedyś. Ale z kolei jakie to były w ogóle środki, tak? No słuchajcie, często są na przykład wymieniane ekstrakty i syropy z dzikiego bzu. Sambucus niger. Akurat mam, widzicie, jestem na tle właśnie czarnego bzu. W ogóle to jest kapitalna roślina, bo nie tylko jagody, ale kwiatostan, korę, korzenie, liście można wykorzystywać, ale syropy z dzikiego bzu potrafią hamować namnażanie wielu szczepów wirusów wywołujących grypę. Więc warto zastosować także preparaty zawierające na przykład ziele skrzypu, polnego krwawnika, mniszka lekarskiego, kwiat rumianku, korę dębu, korzeń prawoślazu, liście orzecha włoskiego, a także suche ekstrakty na przykład z lipy, z kwiatu lipowego, który jest stosowany tradycyjnie jako łagodny środek napotny. Tylko słuchajcie, kiedyś mieszkałem przy Żwełku, wiele lat i mieliśmy taką ulicę wysadzoną lipami i w okresie kwitnienia to była jedna wielka tragedia. Dlaczego? Dlatego, że masa zbieraczy, chuliganów zwyczajnie obłamywała te gałęzie, ale to raz, że to był wandalizm, ale z drugiej strony jak można, no i oczywiście różne ośrodki skupowały ten kwiat z pobliża drogi, czyli gdzie jeżdżą samochody, że jest ołów i tak dalej, i tak dalej. Ale to już mniejsza z tym. Podobnie, słuchajcie, syrop z cebuli, na przykład na przeziębienia, czy też sosnówka, bo nalewka z pędów sosny mająca działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Więc tego typu środki to jest arsenał. Naszych babci on do tej pory jednak może być często stosowany. Nie będzie żadnego problemu. Ale pamiętam też, że kiedyś, jak ja byłem mały, na nasze przeziębienia stosowałeś łodygi malin Tak, pocięte na wspaniale. krótkie kawałki i one były parzone w wodzie, podawane z niewielką ilością miodu. Więc no wszystko to są znane już w sumie dla wielu stare, wypróbowane sposoby, lecz obecnie w sumie ciężko jakby dostępne z różnych względów. Tym bardziej, że wielu ludzi poszukuje jakichś prostych, niekłopotliwych, jednocześnie skutecznych metod w stosowaniu tego wspomagania organizmu, żeby doprowadzić go do zdrowia, tak? Co w związku z tym ty, jako no nie tylko teoretyk, lecz także wieloletni praktyk, zalecałbyś do wykorzystania? Tak, słuchajcie, problem jest w stosowaniu, czyli w tak zwanym realu. Bo ja spotykam ludzi, którzy mówią, no dobrze, panie Januszu, ale pan zaleca suplementy, ale suplementy są drogie, wysokiej jakości, coś nie może być tanie, ale ma być skuteczne, to jest raz. Ja wolę ziółka, medycynę chińską, ależ oczywiście nie każdy sobie wybierze własną drogę. Tylko pytanie jest takie, przeciętny, przepraszam z wyrażeniem, przeciętni, pani Kowalska i pan Kowalski, wychodzą z domu o 7 do pracy, wyjeżdżają, wracają o 16, czasami o 17 w dużych miastach i oni teraz będą mierzyć, parzyć te ziółka i tak dalej. Przez na to nie ma czasu. Więc ja często się spotykam z taką reakcją: Janusz, powiedz mi konkretnie, co mam po prostu łykać, tylko wytłumacz mi dokładnie, dlaczego, po co, jak to działa i ja będę po prostu to łykał, żeby to było proste. I to chodzi właśnie o tą prostotę i jednocześnie skuteczność. A więc na przykład podpowiadam, że warto zastosować suplementy, ale zawierające wysokiej klasy na przykład bakterie probiotyczne w połączeniu z kolostrum. Kolostrum, pamiętajmy, to nie ma nic wspólnego z mlekiem. I tutaj, jak powiada doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Hałasa, mam dostęp do jego wykładów, podawanie probiotyków jest dla jelit fajne, ale w połączeniu z kolostrum jest podwójnie fajne. I teraz pytanie, a dlaczego probiotyki razem z kolostrum? Dlatego, że trzeba zadbać o jelito. A jelito to jest 80% mocy układu odpornościowego. Więc flora bakteryjna jelita, ta prawidłowa, wnosi niesamowicie istotny wkład do obrony przed wszelkiego rodzaju zakażeniami, infekcjami, czy to bakteryjnymi, czy wirusowymi. Słuchajcie, niezależnie od tego, czyli trzeba zadbać po prostu o jelito, jego szczelność, jego po prostu prawidłową pracę, funkcjonowanie. Do tego koncentraty witaminowo-mineralne
na przykład z wielu ciemnych owoców, warzyw zawierające węglany, cytryniany, bo tu chodzi też o odkwaszenie organizmu. Jeszcze będziemy mówić o tym, w którymś z odcinków, jak odkwaszanie, czyli odpowiednie pH tkanek, płynów międzykomórkowych wpływa na przykład chroni nas przed namnażaniem się wirusów. A więc dalej, polifenole, czyli koncentraty z czystka, naturalne witaminy A, C, E na przykład, witamina D, oczywiście D3. Warto używać także wieloskładnikowe, słuchajcie, preparaty zawierające żel aloesowy, nagietek, krwawnik pospolity, tymianek, rumianek, mniszek lekarski, eukaliptus, męczenice, szałwie, imbir, wyciągi skory wierzby, bo wyciągi skory wierzby zawierają tak zwane salicylany, a syntetyczne salicylany są składnikami leków, no potocznie, znaczy zawierających kwas acetylosalicylowy, czyli inaczej po prostu aspirynę. Dalej, mydlnica lekarska, inne ziołowe specyfiki. Jeżeli zastosujemy taką typową, kompleksową kurację z zastosowaniem dużych dawek tego typu środków, ale jeszcze raz powtarzam, w postaci suplementów, bo to są wystandaryzowane dawki i oczywiście trzeba wiedzieć, jak to robić, to zazwyczaj w ciągu 2-4 dni można pozbyć się nawet uporczywej infekcji. No okej, no to jest, wiesz, kwestia działania w momencie, kiedy problem wystąpił, czyli takiej szybkiej pomocy. Natomiast wiadomym jest, że zdecydowanie lepiej byłoby, aby na tyle uodpornić organizm, abyśmy nie chorowali lub przechodzili infekcję łagodnie, bo poza tym, że naszą odporność należy dbać stale, to kiedy i w jaki sposób się w ogóle do tego zabrać? Jasne, słuchajcie, tu nie ma żadnej drogi na skróty. Po prostu do tego wszystkiego, żeby podnieść moc układu odpornościowego, zwłaszcza układu zaniedbanego przez dłuższy czas, to jest niezbędna kilkumiesięczna, naturalna, wysokiej jakości suplementacja działająca na organizm kompleksowo, wielopoziomowo, z wykorzystaniem wielu suplementów. Te, które wcześniej po prostu wymieniłem, tylko że już wówczas w mniejszych dawkach, ale systematycznie, bo trzeba po prostu odbudować organizm, wyrównać metabolizm, wzmocnić odporność tego organizmu. Trzeba tutaj dogłębnie zrozumieć, że typowe, codzienne produkty do jedzenia nie zapewniają nam niestety zaopatrzenia w odpowiedniej ilości makroelementy, we wszystkie te składniki, które nas budują i które budują naszą odporność. Absolutnie. Między innymi nie zapewnią rozwoju leukocytów i limfocytów jako komórek obronnych. Hipermarketowe czy warzywa, czy po prostu owoce nie zapewnią nam kompletnie odpowiedniej dawki witamin, minerałów, polifenoli i innych niezbędnych składników, które służą budowaniu naszego zdrowia. To trzeba sobie wybić z głowy. Dlatego i w ogóle z tego względu nasz sposób odżywiania jest wybitnie niedoborowy. Ja bywałem wielokrotnie na wykładach doktor nauk medycznych, pani Brygidy Adamek z Akademii Śląskiej. Ona ciągle powtarzała, dieta Polaków jest wybitnie niedoborowa, dlatego naturalne suplementy diety powinny być traktowane jako uzupełnienie, niezbędne podstawowe środki spożywcze, które uzupełniają naszą dietę i trzeba traktować te suplementy jako żywność specjalnego przeznaczenia. I tutaj podstawą wszelkich działań immunizacyjnych powinno być także systematyczne odkwaszanie. To jest warunek konieczny, skutecznego i bezpiecznego leczenia także wielu chorób. O tym mówią lekarze. Znam takich lekarzy z polskich, ale zagranicznych, ale przede wszystkim wzmacnianie odporności organizmu, zwłaszcza dzieci. A więc słuchajcie, nasza odporność ma być budowana w sposób naturalny. Bez stania w kolejkach do lekarza, bez chemii, bez zaszczyków, bez strachu, bez stresów. Po prostu niedostrzegalnie prosto. I wówczas nie trzeba będzie się obawiać żadnych infekcji, a nawet jeżeli czasami dojdzie, bo nie jesteśmy do końca stalowi, że tak powiem, diamentowi, to przechorujemy znacznie łagodniej. I tutaj trzeba powiedzieć, że takie skuteczne programy budowania odporności przecież istnieją. Zresztą są takie programy opracowane przez lekarzy. Każdy może je wdrożyć w rodzinie, aby po prostu zwyczajnie nie chorować i cieszyć się zdrowiem. To jest bardzo prosta sprawa. No słuchaj, no znam to doskonale z własnej praktyki, sam zresztą nauczyłeś mnie tego wszystkiego.
Temat oczywiście będziemy rozwijać, a w kolejnym odcinku będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak takie programy wdrażać. Jak na początku wspomniałem, aby cieszyć się zdrowiem i sprawnością, potrzebna jest wiedza. A teraz Tak, serdecznie Wam dziękujemy za obecność, za wysłuchanie nas. Dziękujemy za lajki, za subskrypcje. Oczywiście serdecznie zapraszamy także do naszego sklepu internetowego na stronie www.januszdabrowski.pl, gdzie możecie zamówić książki, które Was zainteresują. Adres sklepu oczywiście podajemy poniżej. Tych, którzy są zainteresowani wdrożeniem programów, o których mówimy, o których będziemy mówić, tych programów prozdrowotnych, oczywiście zapraszamy do bezpośredniej rozmowy. Kontakt znajdziecie w opisie filmu, a tymczasem do następnego razu. życzę Wam długożywotności jak zawsze, w zdrowiu, sprawności i codziennej radości. Cześć, trzymajcie się. Hejże!